Cześć, ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i wspólnie z Doris zapraszam Was dzisiaj do miasta bardzo bliskiego mojemu sercu, gdzie w młodości spędziłem wiele przepięknych chwil. Powiem szczerze, nieprzypadkowo założyłem tę koszulkę Mikołaj Kopernik. Wszystko jasne, jesteśmy w Toruniu. A konkretnie nad rzeką, która wywarła kolosalny wpływ na to miasto i która do Torunia ściągnęła m.in. rodzinę Mikołaja Kopernika. Mamy 550. rocznicę urodzin słynnego astronoma. Obok mnie po prawej lekko rozkopany bulwar filadelfijski, ale na niego nie będziemy zwracali uwagi, a na królową polskich rzek po mojej lewej, czyli Wisłę. Chcielibyśmy Wam opowiedzieć o tym, jak ta wielka woda wpłynęła na rozwój Torunia i co się stało, że Toruń jest dzisiaj tak pięknym miastem. Lecimy! Wisła od zawsze była uznawana za granicę dwóch światów. Ścierały się nad nią granice klimatów kontynentalnego i morskiego. Najdłuższa rzeka w Polsce jest symbolem polskości i naszej tożsamości. Ciągnąc się od źródeł na Baraniej Górze w Beskidzie Śląskim aż do Bałtyku, była kręgosłupem gospodarczym tej części Europy i najważniejszym wodnym szlakiem handlowym. Dziś trudno nam sobie wyobrazić, że leżący nad tą ważną rzeką Toruń, który jest oddalony 200 km od Bałtyku, ma silne tradycje morskie, a w XIII i XIV wieku był najważniejszym portem żeglugi morskiej na ziemiach dzisiejszej Polski i jednym z najważniejszych członków Hanzy. Jego układ jest typowy dla miast nadmorskich. Ma ulice biegnące do wody, czyli Wisły, i opatrzone bramami, których było nawet 14, a do dziś możemy podziwiać 3: klasztorną, najnowocześniejszą mostową i najważniejszą żeglarską. Porty Torunia były łącznikiem między Europą Zachodnią a ziemiami pruskimi, ruskimi, polskimi i węgierskimi. Przez liczne, ogromne toruńskie spichrze przechodziły najróżniejsze towary, od zwyczajnych zbóż po cenne metale, sukno, wosk i przyprawy. Na ulicy Ciasnej trafiamy kolejne spichrze. Spójrzcie tutaj w górę. Tam jest taki daszek, który wystaje i tam był kołowrót. Tam tym miejscem podnoszono wszelkie towary w górę. No, spichrze to był ważny element każdego miasta portowego, takiego kupieckiego. Tak jak na przykład w Gdańsku Wyspa Spichrzów. No to bardzo podobne konstrukcje. One były typowe dla tamtego okresu. Wszystkich miast, które były członkami Hanzy. No i to samo mamy w Toruniu. 200 km od morza, a tutaj jak na morzu. Jest normalny handel i Toruń był takim bardzo, bardzo ważnym miastem łącznikowym, które pozwalało kupcom handlować nie tylko z Krakowem, ale z południem Europy, z Węgrami między innymi. Wielkość, bogactwo monumentalne i niezwykle cenne zabytki gotyckie są tylko wynikiem takiego położenia nad rzeką i dość blisko morza. Żeby tak tworzyć jedne z najpiękniejszych budowli tamtej epoki, trzeba było mieć pieniądze, a one przypływały z Wisłą dzięki kupcom, którzy licznie ściągali tu ze Śląska, Łużyc i Westfalii i zatrudniali rzesze flisaków do transportu drogą wodną. O się dostał. Uwaga. Dzień Na dobry. miejscu. Dzień dobry. Witam Cię, mości kapitanie Rafale. Jam już gotów. A Państwo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Mikołaj Kopernik, senior. Doris dla przyjaciół. Doris. Niki. Ten rok szczególnie my akcentujemy na dziedzictwo flisackie. Rok 2023 jest poświęcony wpisowi do rejestru, na listę Światowego Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO właśnie tych tradycji flisackich. A flisacy to ludzie w epoce staropolskiej, to trzecia co do wielkości grupa zawodowa w kraju. To znaczy się, musiała być to naprawdę potężna grupa ludzi. Na Starym Mieście w Toruniu wszystko było zwrócone w kierunku wody. Nawet ten niezwykły zegar na wieży katedry świętojańskiej.
Powstał najprawdopodobniej w 1433 roku i szczęśliwie przetrwał do dziś. Zwróćcie uwagę, że jego ogromna tarcza jest tylko z jednej strony wieży. Zegar nazywa się Digitus Dei, czyli palec Boży, od znajdującej się na tarczy jednej wskazówki godzinowej, zakończonej dłonią z 2 palcami. Miała ona regulować życie na Wiśle i na Brzeżu Portowym. Korzystali z niego głównie pracownicy portu i flisacy, dlatego potoczna nazwa to zegar flisaczy. W tej samej katedrze świętych Janów znajdziecie kaplicę świętej Barbary, która znana jest jako kaplica Bractwa Szyprów, a święta Barbara była patronką szyprów, sterników i rybaków, czyli niebezpiecznych zawodów związanych m.in. z wodą. Po przeciwnej stronie katedry znajduje się kaplica świętego Mikołaja, czyli Bractwa Kupieckiego, do którego należał ojciec Mikołaja Kopernika i gdzie słynny astronom został ochrzczony. Znacie takie powiedzenie płacić frycowe? Wiecie, że ono pochodzi z Torunia. Tak naprawdę wzięło się od ceremoniału frycowego. Młody adept flisactwa, który sprawdził się w swojej wyprawie po Wiśle, który nazywał się Fryc. Tutaj w dawnej gospodzie pod Turkiem na Starym Mieście w Toruniu, obecnie jest to kamienica pod Gwiazdą obok Starego Ratusza, zapraszał i stawiał pewnie niejedną kolejkę całej swojej kompanii, retmanom. Musiał ucałować w prawą piętę grubą Marynę, czyli tak naprawdę bożka Bachusa, który siedział na 1200-litrowej beczce wina. No i po takim ceremoniale, jeżeli się sprawdził, jeżeli dobrze sprawdzał się w podróży, stawał się prawdziwym flisakiem. Po drugiej stronie rynku przy ratuszu staromiejskim znajdziecie pomnik flisaka, który, jak głosi legenda, grając na swoich skrzypkach, wyprowadził z miasta uciążliwe żaby i otrzymał za to sowitą nagrodę. W tym miejscu czas już powiedzieć, że Toruń w 1233 roku założyli krzyżacy, którzy zbudowali tu pierwszą i najstarszą krzyżacką warownię na terenie dawnych Prus. Zamek nietypowy, bo na planie podkowy, był bazą wypadową do podboju pruskich plemion. Krzyżacy do tego stopnia dali się we znaki mieszczanom, że ci w połowie XV wieku rozpoczęli oblężenie zamku, następnie zdobyli go, rozebrali i w tym miejscu urządzili śmietnisko. Pozostałości murów, które możemy dziś podziwiać, zostały odkryte dopiero w ubiegłym wieku. Mikołaj Kopernik, ten astronom, ten światowej sławy matematyk, medyk i ten, który wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, nie pojawiłby się nigdy w Toruniu, gdyby nie handel toruński, gdyby nie właśnie flis na rzece Wiśle i gdyby nie swój ojciec, notabene także Mikołaj Kopernik senior. Gdyby nie Wisła, słynny astronom, najwybitniejszy Polak i Toruńczyk, pochodziłby z Krakowa. Tam żył i robił interesy jego ojciec, też Mikołaj, który handlował miedzią. Surowiec spławiano do Gdańska Wisłą. Po drodze był Toruń ze swoim prawem składu. By na nim nie tracić, ojciec astronoma przeniósł się do Torunia i stał się obywatelem toruńskim. Tu poznał Barbarę Wacenrodę, przyszłą matkę Mikołaja Kopernika. Trzeba przyznać, że Krzyżakom miasto zawdzięcza najważniejsze gotyckie budowle i kościoły. Piękne zabytki były wyrazem ambicji patrycjatu hanzeatyckiego Torunia i jego zamożności. Jednym z najbardziej okazałych jest dwór Artusa, który powstał w XIV wieku, był siedzibą bogatych bractw kupieckich. Gościł królów, książąt, kilka razy odbywały się w nim Sejmy Rzeczpospolitej i Sejmiki Prus Królewskich. W Starym Ratuszu jest kasa, w której możecie kupić bilety do wielu atrakcji, do wielu muzeów, które znajdują się tutaj w okolicy. No, Ratusz Staromiejski, wiadomo, dom Mikołaja Kopernika.
A tu jest przepiękna historia Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika. Więc jeżeli ktoś kocha podróże, to myślę, że warto by było to miejsce odwiedzić. I Muzeum Toruńskiego Piernika, a obok jest wejście na wieżę, z której jest przepiękna panorama Torunia. Powstały na przełomie XIII i XIV wieku ratusz staromiejski to arcydzieło gotyckiej architektury i dumny symbol wolnej Republiki Toruńskiej. Jest jednym z najcenniejszych zabytków europejskiego gotyku ceglanego. Legenda głosi, że ratusz jest odzwierciedleniem kalendarza. Ma 4 wieże jak 4 pory roku, 12 sal jak liczba miesięcy i 365 okien jak liczba dni w roku. Podobno jedno okno wybijano i murowano w latach przestępnych. Zresztą sprawdźcie to sami. Gdyby nie Wisła, nie byłoby największego toruńskiego dobra, jakim są pierniki. Gdy w stronę Bałtyku spławiano zboża, miedź, woski, to w drugą stronę łodzie płynęły m.in. z cennymi zamorskimi przyprawami. Wiecie, że pierniki wykorzystywano do leczenia niestrawności i na wzmocnienie? Dlatego najstarszy polski przepis na toruńskie pierniki ukazał się tylko w poradniku medycznym, a pierniki sprzedawano w aptekach. Pierniki w Toruniu są wszędzie, są m.in. w dworze Artusa. Proszę bardzo, sklep fabryczny. I dwór Artusa to jest w ogóle wyjątkowa, przepiękna kamienica naprzeciwko ratusza staromiejskiego. Nawiązuje tradycją do króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu. A co ciekawe, dla nas też ważne, Warmiaków, w tym budynku podpisano drugi pokój toruński, na mocy którego Warmia wróciła do Królestwa Polskiego. Muzeum Piernika to jest taki normalny obrazek, tu są codziennie kolejki, jesteśmy kolejny dzień i po prostu zawsze jest tłum. Dorys, ty mówisz, że na ile? No ja myślę, że na minimum godzinę to tutaj na pewno. My nie mamy zamiaru tutaj wchodzić, to znaczy nie, no może byśmy mieli zamiar oczywiście z wielką chęcią, ale kolejka za długa. Bardzo, naprawdę długo trzeba poczekać, ale dlatego celowo to pokazujemy i celowo o tym mówimy, że jeżeli chcecie wybrać się do Muzeum Piernika, to uzbroicie się w cierpliwość. Chyba że można zamówić przez internet, tego nie wiemy, bo nie... Można. Tak? Tak. To być może Nie, wiemy. bez kolejki. Bo ta informacja jest również na ratuszu staromiejskim, że bilety można kupić online. Także polecamy chyba poszukać sobie innej opcji. Co ja się tu muszę nakombinować z kadrami, wszędzie ogródki piwne, ale to tylko pokazuje, że miasto żyje. A ja nieprzypadkowo ustawiam taki trochę idiotyczny kadr, żebyście spojrzeli tutaj, za moimi plecami, przy ulicy Żeglarskiej 5, jest siedziba najstarszej kompanii kupieckiej w Toruniu. Ta kompania została założona w 1300 roku pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Daleko do Wisły nie mieli, bo tutaj stąd moim zdaniem maks 100 metrów. I ten budynek znajduje się koło najważniejszej bramy żeglarskiej. I tutaj też chyba był obok przyczółek mostu Jana Olbrachta, drugiego najważniejszego mostu w tamtych czasach w Polsce, bo ten pierwszy most to był w Krakowie. Przy ulicy Kopernika 15 znajduje się jedna z najcenniejszych i najlepiej zachowanych kamienic w Toruniu i Europie Środkowej. W XV wieku przejął ją za długi dziadek Kopernika. Najprawdopodobniej tutaj urodził się słynny astronom Mikołaj Kopernik. Dziś znajduje się w nim Muzeum Mikołaja Kopernika, które gorąco polecamy odwiedzić, bo pięknie oddaje to, jak mieszkała i pracowała w tamtych czasach kupiecka rodzina. Wnętrza robią wrażenie. Pięknie zdobione meble, ściany i zastawa są dowodem zamożności mieszkańców. Tu zobaczycie też plastry miedzi, której handlem zajmował się ojciec astronoma. Powiedz mi, jak Ci się podobało to muzeum? Mnie zawsze zachwycają takie stare klimaty. Ja nie lubię takich miejsc robionych na coś, więc takie miejsca z duszą, z historią uwielbiam absolutnie. Wyszliśmy z Muzeum Mikołaja Kopernika na ulicy Kopernika w Toruniu
I celowo nagrywam tę gadułę po, a nie przed, bo chcę się podzielić wrażeniami Muzeum Sztos. My jesteśmy sami pod wrażeniem życia Mikołaja Kopernika, jego historii, bo to w końcu nasz krajan. Większość życia spędził na Warmii i w tym również w Olsztynie. Ale to muzeum, słuchajcie, koniecznie polecamy, odwiedźcie. Perełka, naprawdę duża perełka, a tym, którzy nie wiedzą, warto powiedzieć, no Mikołaj Kopernik, człowiek renesansu, wielu profesji, wielu talentów, oczywiście najbardziej znany jako astronom, który stworzył teorię heliocentryczną, ale rodzina Kopernika to kupcy, którzy wzbogacili się dzięki tej rzece, która jest obok, dzięki Wiśle. Ojciec Mikołaja Kopernika pochodził z Krakowa, nazwisko też jest nieprzypadkowe, bo pochodzi od miedzi, od kuprum. Rodzina handlowała m.in. słowacką miedzią, która Wisłą przypływała do Torunia i płynęła dalej w świat. Także można powiedzieć, że Kopernik i jego rodzina również miały wielki związek z rzeką, z tą wielką wodą i również dzięki niej Mikołaj Kopernik mógł tworzyć piękne rzeczy w życiu. Jesteśmy przy Krzywej Wieży w Toruniu. Nie wiem, czy tę krzywiznę dobrze widać. Chyba dobrze widać. Słuchajcie, jej legenda głosi, że tutaj przy ścianie, jak się tak pięty na dole ustawi aż do ściany i spróbuje się plecami przykleić i ręce do przodu, to ustoi tylko ten, którego grzechy są mniejsze niż tego budowniczego tej wieży. No tak, no dawaj ręce do przodu. Jak to tam wychodzi? No co ja wam powiem, no. Jeszcze raz to była próba. No dobra, jeszcze próba, druga próba. Dajesz. Ale... Trzecia próba. To nie jest takie proste, naprawdę. Pociągnęło. Gwoli ścisłości, Krzywa Wieża w Toruniu jest odchylona od pionu 153 cm. Strasznie dużo. Powiem wam, ja dopiero tutaj z perspektywy, nie wiem jak to widać, ale dopiero zobaczyłem, że ona po prostu naprawdę jest, aż dziw bierze, że to się trzyma. Gdy już będziecie strudzeni po całym dniu, to polecam wam wieczorem wejść do Jana Olbrachta. To jest jedyny w Toruniu browar, gdzie piwo jest ważone na miejscu. Tak, właśnie pan mi potwierdza. Tu są kadzie, gdzie to piwo pewnie dojrzewa. Informacje Jan Olbracht, piękne beczki na górze i tu można też dobrze zjeść. Po prawej stronie mamy naszego pilsa, jasne piwo jęczmienne z taką naturalną goryczą. Później mamy wheat beera, czyli te nasze piwo pszeniczne, tą śmietankę. Jest to piwo górnej fermentacji z taką naturalną nutą banana i goździka, która pochodzi ze słodów. Ciemne piwo to jest nasze piwo piernikowe. Ono jest w dodatkiem przypraw korzennych i miodu wielokwiatowego, więc ono będzie też miało taką większą słodycz niż reszta. I całkiem po lewej stronie jest w tym momencie też piwo pszeniczne, to nasze specjalne Ted Fruit Ale i ono jest właśnie z takim dodatkiem przecieru z banana i truskawek. U Olbrachta warto sięgnąć też po świetne przystawki, jakimi są tatar czy śliwki zawijane w boczku. Pyszności. Tak miło można kończyć dzień.
Dobrze jest wstać w Toruniu o poranku, godzina 6, 7 i przejść się na Stare Miasto. Słuchajcie, i możecie na przykład spokojnie, niepokojeni stanąć sobie i zrobić fotę koło tego osiołka. Historia tego osiołka jest taka, że sadzano na nim krnąbrnych toruńskich żołnierzy. Ten grzbiet, zobaczcie, jak jest wyostrzony. Krótko mówiąc, miało rżnąć w tyłek. Jeszcze do nóg przywiązywano ciężarki, niezbyt przyjemne. No a dziś to jest po prostu punkt, przy którym turyści robią sobie zdjęcia, ale to jest najważniejsze. Spójrzcie za moimi plecami. Kompletnie pusty plac koło ratusza staromiejskiego, nie ma nikogo koło Kopernika oprócz gołębi. Po prostu fenomenalnie, piękne zdjęcia. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to absolutnie w Toruniu w sezonie polecam poranek, albo nawet jak ktoś nie chce robić zdjęć, to może sobie wyjść i popatrzeć. Jest magicznie. Powiedz mi, jak ty sytuację pogodową oceniasz w skali 1 do 10? 11, jestem zachwycona. Chociaż wolałabym być w tym momencie nad morzem przy takiej pogodzie. Nie narzekam, Boże broń, jest przepięknie. Wolę na pewno tak, niż miałoby padać. Także Nie no, fajnie, że po prostu wiesz, w Toruniu jest rzeka, kurczę, i nad tą rzeką nawet człowiek jak wyjdzie, to chłodzi, jest zupełnie jakiś taki inny klimat. ja jestem w ogóle Toruniem przezachwycona. Piękne miasto. Piękne. Ile zabytków, Jezu. Ale no trochę przypaliło. I dzisiaj jest 31 stopni. No, Chyba. ciężko się chodzi między No. tymi murami, to prawda, natomiast jest tak pięknie, że to wynagradza. Więc wy możecie nie powtarzać na przykład naszego wyczynu i nie spacerować po mieście w temperaturze 31, ale możecie przyjechać sobie wiosną, jesienią, gdy temperatury są bardziej umiarkowane. A powiem wam to, co mnie zawsze zaskakiwało w Toruniu. Tu bardzo wcześnie pojawiają się takie ogródki na zewnątrz. Pamiętam, że pierwszy raz w ogródkach to siedziałem chyba już w kwietniu. To jest rzadka rzecz, bo... Znaczy... My jesteśmy zdziwieni, bo u nas w mieście tego nie ma. No ogródki Więc są 2 miesiące. dokładnie. Lipiec, No ale jak sierpień. spojrzymy na Brukselę, to w Brukseli ogródki są cały rok. No, No, ale tutaj ogródki naprawdę od takiej bardzo wczesnej wiosny do późnej jesieni, więc spokojnie można nie tylko w sezonie wbijać do Torunia. Gdybyście zastanawiali się w Toruniu, gdzie się zatrzymać na nocleg, to gorąca polecajka Spichrz, hotel Spichrz, który jest za moimi plecami. To dawny szwedzki Spichrz z 1719 roku, największy tego typu w Polsce, a obecnie rodzinny hotelik z niewiarygodnie pysznymi śniadaniami. Ja powiem szczerze, dawno tak dobrych śniadań nie jadłem, także warto, naprawdę warto. Ulica Mostowa obok Spichrza, w którym mieszkamy. W tym miejscu znajdowała się kiedyś mennica toruńska, którą najprawdopodobniej odwiedzał również ze swoim ojcem Mikołaj Kopernik. Toruń ma 2 rynki, rynek staromiejski i rynek nowomiejski, a na rynku nowomiejskim jest taka ciekawostka, w jego sercu, w centralnym miejscu znajduje się dawny kościół ewangelicki, a w tym kościele kino Kamer Image. Warto odwiedzić, warto wpaść na jakiś film i w ogóle podziwiać tę piękną bryłę. Trochę jest obstawiony straganami, ale to chyba dlatego, że jest festiwal Wisły. Może jak przyjedziecie, to w tym czasie będzie tutaj spokojnie, czyściej i będzie mniej ludzi. Właśnie, powinniśmy wspomnieć o tym wcześniej, że Toruń jest unikatowym przykładem średniowiecznego miasta podwójnego. To połączenie bogatego hanzeatyckiego Starego Miasta z sąsiednim rzemieślniczym Nowym Miastem.
Całość tworzy dziś średniowieczny zespół miejski wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spacerując po rynku nowomiejskim, warto wstąpić na chwilę w jego jeden róg, żeby zobaczyć kościół świętego Jakuba, kościół średniowieczny. Był to najważniejszy kościół rynku nowomiejskiego. Jego budowa, o ile dobrze pamiętam, zaczęła się w 1309 roku. W środku są piękne średniowieczne malowidła. Kościół ma naprawdę bardzo ładną bryłę, a ja powiem, że tutaj święty Jakub to jest patron też Olsztyna, z którego my pochodzimy. Więc tu mamy takie lekkie nawiązanie. Wiecie, że podróżując nie możemy pominąć żadnych akcentów filmowych, a na rynku nowomiejskim w Toruniu trafiliśmy na taki oto pomnik filmu Prawo i Pięść w reżyserii Jerzego Hoffmana, który doskonale znamy. W rolach głównych Gustaw Holubek. Tam była naprawdę znakomita obsada, bo między innymi Maklakiewicz grał, młody Gołas, a ja osobiście uwielbiam tytułową piosenkę z tego filmu, którą zaśpiewał Edmund Fetting. Muzykę do tej piosenki napisał Krzysztof Komeda, a słowa Agnieszka Osiecka. Do tej kolekcji filmowych wątków w Toruniu warto dodać jeszcze jeden, na tej ulicy obok Domu Kultury. Kręcono film Filip, który całkiem niedawno pojawił się w Polsce w kinach. Koprodukcja, naszym zdaniem film genialny, ze świetną obsadą. I tutaj były prawdziwe sceny wybuchu, nie żadne tam dogrywane komputerowo. Jeżeli ktoś widział ten film, to wie, że tam nieźle gruchnęło, no duże wow. Toruń naprawdę ma masę takich cudownych filmowych miejsc, klimatów, naturalnych, gotowych plenerów do kręcenia filmów z różnych właściwie epok. Gdy tak spaceruję sobie po toruńskich błoniach, to nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednym smaczku filmowym, bo o pomniku filmu Prawo i Pięść już wspominałem. W Toruniu kręcono kultowy film Rejs Marka Piwowskiego, w którym zagrało wielu znakomitych aktorów, ale i też naturszczycy. No ten film nie mógłby powstać bez tej pięknej rzeki Wisły. Byliśmy ostatnio z żoną, proszę pana, w hali mirowskiej, gdzie ja miałem aparat Zorkę 5. Zrobiłem kilka zdjęć. Ja w ogóle nie lubię chodzić do kina, a szczególnie nie chodzę na filmy polskie w ogóle. Kto filmu nie widział, to niech obejrzy, a kto film zna, to zna i wie, że teksty z rejsu absolutnie się nie starzeją i mam wrażenie, że czasem wiele z nich jest wciąż aktualnych, szczególnie w tych czasach. Spójrzcie na to miejsce, gdzie teraz stoimy. Przed dworem Artusa i wejdźmy do środka, powiem wam tutaj taki jeszcze jeden wątek filmowy. W dworze Artusa, na takiej głównej sali, kręcono sceny do filmu Janusza Majewskiego pod tytułem Ekscentrycy. Film ze znakomitą obsadą, świetnie skomponowany. Gorąco polecam, jeżeli ktoś nie oglądał. Szczególnie podobała mi się rola Anny Dymnej. Powiem wam, że dla mnie to jest jakiś fenomen, bo bulwary filadelfijskie w Toruniu są obecnie w remoncie i tu jest pełno ludzi. Jeżeli jest pełno ludzi, jak one są w remoncie, to co się będzie działo, jak ten remont się zakończy? Nie mogę sobie wyobrazić, moja głowa tego nie obejmuje. Nie, to jest po prostu niebywałe. Tłum, autentyczny tłum. Gdy mówimy o Toruniu i jego związkach z wodą, nie możemy pominąć tego miejsca. Za moimi plecami jest hotel Bulwar, dawniej Koszary Racławickie. W 1922 roku w tym miejscu powstała pierwsza polska szkoła oficerów marynarki wojennej. Toruń wówczas miał najlepszą bazę do tego, żeby taką szkołę zorganizować. W Toruniu obchodzono Dni Morza. Więc jak możemy myśleć, że Toruń nie jest związany z wodą? Gdyby ktoś szukał tego miejsca, to jest to miejsce obok
pod Krzywą Wieżą. Na obecnie remontowanym bulwarze filadelfijskim chciałem Wam pokazać jedno miejsce tuż pod hotelem Bulwar, po drugiej stronie na takim murze ceglanym. Zobaczcie, co tu jest. Tu są informacje o wysokiej wodzie, jaka była w Toruniu. Zobaczcie to, 1570 rok. Gdzie to było? Nas zalewało w tym miejscu, w którym staliśmy. 84, 1719, 1891. Wisła kiedyś miała naprawdę dużo wody. Ostro to niosło. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 takich wodowskazów z informacją. Ale te z XVI wieku to po prostu rozwalają. Wisła musiała być naprawdę gigantyczna wtedy. Symboliczny dla Torunia jest ten most. Most Piłsudskiego, oddany do użytku w 1934 roku. To most kolejowo-drogowy przeniesiony spod Kwidzyna, ale krótszy o jedno przęsło, bo Wisła na północy była już zdecydowanie szersza. Most ma również swoje epizody filmowe. Zagrał w Ludziach Wisły, Zamachu i serialu Czterej pancerni i pies. Co powiecie, wodniacy, szuwarowo-bagienni, ci morscy? Zobaczcie, oni całkiem tutaj w Toruniu mają ładną przystań jachtową. Wypatrzyłem w porcie DZ, wypatrzyłem trochę omek, pewnie do wynajmowania na godziny, no ale to zawsze jakaś fajna opcja. Jeżeli się nie ma własnej łódki, to ma się pożyczoną, kiedy się chce. Kochani, jeżeli już byliście przy dawnych koszarach racławickich, czyli przy obecnym hotelu Bulwar, to pójdźcie kawałek dalej wzdłuż Wisły za przystań jachtową, bo tutaj znajduje się osiedle Rybaki. Pozwólcie, założę okulary, bo piękne, zachodzące powolutku słońce świeci prosto w oczy. Osiedle Rybaki to dzielnica, która w XIII wieku była miejscem osiedlania się rybaków, a o ile dobrze wyczytałem, w XVIII wieku mieszkali tutaj Szyprowie, a później Flisacy. Jest to taka bardzo charakterystyczna drewniana zabudowa. O, jak tu ładnie widać. Pięknie to wygląda. Tych domków jest mało, a jest tak blisko centrum. Tu mało w ogóle kto zachodzi. Wszyscy są tam na Starym Mieście, a wystarczy tutaj się przejść. Tu jest cichuteńko, spokojnie, jest pięknie, dużo kwiatów i takie właśnie piękne, stare drewniane domki. Na końcu brukowanej ulicy Danielewskiego znajduje się willa, którą wygooglowałem w internecie. Niesamowicie piękna willa, powstała w 1910 roku. Została zbudowana dla Gustawa Weze, który był właścicielem toruńskiej fabryki pierników. Nawet się zdziwiłem, bo spytaliśmy jakiegoś młodego chłopaka tutaj na tym osiedlu i był zaskoczony w ogóle tą historią. A nam się udało odnaleźć taki smaczek na Rybakach. Tutaj za moimi plecami. Obecnie znajduje się tutaj Okręgowa Izba Lekarska Województwa Kujawsko-Pomorskiego. A te stragany pełne flisackich przysmaków, rękodzieła i innych atrakcji to wyróżnik pewnego wydarzenia, na które trafiliśmy w Toruniu w sierpniu. Chodzi mianowicie o Festiwal Wisły. Ma on za zadanie oswajać i promować naszą największą rzekę. Festiwal to połączenie spływu z prezentacjami na wiślanym nabrzeżu. Płynąć tu mogą tylko kopie tradycyjnych drewnianych statków i łodzi rzecznych, najczęściej płaskodennych, których konstrukcje były dopracowywane przez wieki. Chlubą Torunia jest Nasuta, statek z polichromii kościoła Najświętszej Marii Panny. To nim płynęliśmy z mości Mikołajem Kopernikiem seniorem. Atrakcją festiwalu jest m.in. parada kilkudziesięciu statków, które wpływają tu z Włocławka i którymi można później za darmo przepłynąć się po Wiśle i które witane są z nabrzeża przez tłumy obserwatorów.
Czas chyba się pożegnać. Ze smutkiem, z żalem. Nie no, fajny weekendowy wypadzik. Powiem Wam, że my celowo chcieliśmy Wam pokazać Toruń na weekend, taki trochę naszymi oczami, żeby nie lecieć po tych samych miejscach, które często widzicie, czyli tylko i wyłącznie pierniki, tylko i wyłącznie Stary Ratusz, chociaż pokazujemy Wam Stary Ratusz, bo nie da się pewnych miejsc w Toruniu ominąć, no bo one są takie kluczowe, kultowe w Toruniu, ale fajnie, że mogliście naszymi oczami zobaczyć Toruń z perspektywy wody. I to jak ta woda ten Toruń zmieniła, nie? Bo zmieniła, właściwie pozwoliła na to, że on jest po prostu taki piękny i bogaty. No i bardzo, bardzo polecamy dzielnicę Rybaki, naprawdę nas zachwyciła. Tak. I możecie też wrócić do Torunia na filmowy szlak. Ja mam nadzieję, że my kiedyś też tu wrócimy i nakręcimy Wam jeszcze też film o tym, jakie filmy powstawały w Toruniu. Nie tylko te, o których opowiedzieliśmy. Także dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, zostawcie lajka i do zobaczenia w kolejnym filmie.